Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i rozmowy Winergo. Miałem tutaj już gości, którzy mówili o tym, że byłoby strasznie, gdyby nie było internetu. Jakub Pławie, jak polecam tą rozmowę. Na pytanie, co by się stało, gdyby nie było internetu, na chwilę się zawiesił. Zawiesił się i zaczął się zastanawiać, co on by zrobił. Przecież by nie dotarł do szkoły, bo by nie wiedział, o której odjeżdżają pociągi, nie wiedziałby, o której odjeżdżają tramwaje. Może by nie zamówił Ubera, a w ogóle odrabianie lekcji to byłaby katastrofa. I właściwie jest całe pokolenie, które wychowało się w czasach, kiedy ten internet był, kiedy ten internet jest czymś tak standardowym jak woda w kranie, można powiedzieć u nas w kraju, czyli on powinien być i jest. Ale tak naprawdę, żeby ten internet się rozwinął, to była praca wielu osób. Czasami to powstawały małe, lokalne firmy, czasami w bloku dopiero pojawił się taki, można powiedzieć, operator internetowy. Ktoś montował jeden router, drugi, podłączał sąsiadów i tak naprawdę zaczynało się dziać coraz więcej. Te pierwsze czasy, kiedy był ten internet, to tutaj Państwo usłyszycie w tle dźwięk modemów, które się dogadywały, następował handshaking, w ogóle to jak ktoś mógł zobaczyć serwis, taki był czarny z białymi literami, to było wow, to było odkrycie. I to się skończyło. Dzisiaj tak naprawdę oczekujemy od internetu, że on jest, że jest dostępny w każdym momencie. Zaczynamy się irytować, kiedy go nie ma. Ale tak naprawdę za tym, żeby to wszystko działało, stoją nie tylko duże firmy, które znacie pewnie z reklam telewizyjnych, ale tak naprawdę całe mnóstwo dobrej pracy wykonali tak zwani mali, średni operatorzy internetu, którzy na co dzień dostarczają nam ten internet, którzy na co dzień robią wszystko, żebyśmy byli podłączeni do tego cyfrowego świata. I miałem okazję spotkać ludzi, którzy działają w takim obszarze, którzy wspierają rozwój właśnie tych małych i średnich operatorów internetowych. No i stwierdziłem, że warto z nimi porozmawiać, skąd pomysł, w którym kierunku to idzie i tak naprawdę jaką jeszcze widzą przed sobą rolę w przyszłości, szczególnie na etapie, kiedy już mamy ogłoszoną strategię cyfryzacji Polski. Szanowni i szanowne słuchający, oglądający, moimi gośćmi są Karol Skupień, prezes KIKE, i Jerzy Papuga, dziennikarz, współpracownik KIKE. Dzień dobry. Panie Dzień Karolu, dobry. co pan robi na co dzień i co pan może powiedzieć o sobie, co poza rozmowy Winergo nie wyjdzie? A może niektórzy jeszcze nie wiedzą. Na co dzień wspieram właśnie rozwój małych i średnich polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nie mylić z telekomunikacją polską. To już historia. To polskie firmy telekomunikacyjne. Zrzeszamy te firmy i pomagamy im w sposób taki, jaki jakby samodzielnie firma nie może działać, czyli poprzez reprezentację na przykład przed administracją publiczną, poprzez konsultowanie przepisów prawa w taki sposób, aby przewidywać cały czas miejsce dla tych polskich lokalnych, jak my wolimy o sobie mówić, nie tyle małych i średnich, co lokalnych, bo oczywiście my też chcielibyśmy być duzi. Ale czyli działamy lokalnie, ale myślimy globalnie w ten sposób. Bo podłączamy nas do świata. Przede wszystkim internet jest co do zasady globalny, więc pracując w dziedzinie internetu, co do zasady mówimy o tym łączeniu tak naprawdę Polaków, polskich obywateli, polskich przedsiębiorców z globalnym światem internetu, ale myślimy o tym właśnie, jak lokalność łączyć ze światem, dlatego tą lokalność mamy w DNA naszej izby, która zrzesza tych przedsiębiorców. O izbie za chwilę porozmawiamy, ale coś prywatnie, jakieś hobby, pasja taka, którą może jest okazja pierwszy raz się podzielić ze światem? Moi przyjaciele wiedzą, że latem lato spędzam w górach. Uwielbiam długie górskie spacery, a zimą grywam w szachy. Zimą grywam w szachy. Ale to są jakieś specjalne odmiana tych, czy jakieś zimowe szachy, albo na lodzie, albo... Po prostu w zimę znajduję więcej czasu. Okej, czyli ten spokój zimowy powoduje, że nie wiem, przy kominku i wtedy jest jakby szansa na myślenie. No, szachy jednak są wymagającą grą, jakby na to nie patrzeć. Są wymagającą, jak grywałem sportowo jeszcze w czasach juniorskich. Teraz jest to dla mnie po prostu pasja, także to jest mistrz teorii gier. Wow. Teoria gier. To jest dobre. Jeśli komukolwiek... Tak, jeśli komukolwiek... A ty po co tu jest? Właśnie. Jeśli komukolwiek teoria gier coś mówi, no to właśnie Karol wywodzi się z tego zakresu. No właśnie, dobre pytanie. Dlaczego ja tutaj jestem? Jestem dziennikarzem, już od 40 lat piszącym
głównie komentarze z Sejmu i Senatu. Co, masz robotę trochę. Tak, trudno, rzeczywiście trudno, ale chyba jestem długodystansowcem w tym zakresie. A od 20 lat koncentruję swoją uwagę na komunikacji elektronicznej, na sektorze telekomunikacyjnym. No i muszę powiedzieć, że tak się złożyło, że właściwie było to 20 lat, które zbudowały polski rynek telekomunikacyjny bez żadnych tutaj kompleksów, można powiedzieć, najbardziej konkurencyjny rynek na świecie. No, tak się złożyło akurat, że współpracowałem z różnymi izbami gospodarczymi tego sektora, a ostatnio zwróciłem uwagę na KIKE, bo to jest izba, która skupia najwięcej podmiotów, najbardziej innowacyjnych podmiotów i najbliżej stojących czy odpowiadających na potrzeby abonenta. Czyli innymi słowy, mały i średni sektor to jest ten sektor, który potrafi najszybciej, najpewniej i najbardziej efektywnie gospodarować tym zasobem, który daje technologia, daje internet oraz mali i średni przedsiębiorcy budują jakość polskiego No internetu. to muszę jakieś sygnalizacje wprowadzić, bo ty mi za chwilę program przejmiesz. Jakość polskiego internetu, dlatego że internet gigabitowy to jest właśnie osiągnięcie małych i średnich przedsiębiorców. No, które najszybciej jakby zaryzykowały, chcąc być konkurencyjne. zaryzykowali. Fajnie. Najszybciej weszli na przykład na słupy telekomunikacyjne, najszybciej doprowadzili internet na tych podmiejskich, powiedzmy, obszarach. No i właściwie jest to sektor, który przede wszystkim zabudowuje białe plamy. To jest bardzo interesujące i KIKE jako izba gospodarcza taką właśnie ma misję. Warto to podkreślić i warto pamiętać, że Krajowa Izba Komunikacji Internetowej to są operatorzy, którzy są najbliżej abonenta i najbardziej nakierowani na to, żeby odpowiadać na jego potrzeby. Prywatnie? Tu wiemy, że teoria gier i szachy, a ty? Prywatnie malarstwo polskie, wędkarstwo morskie. Ale malarstwo, bo malujesz? Nie, kolekcjonuję. Najciekawsza praca w twojej kolekcji? Sprawdzamy, czy... Obrazy takiego malarza Wilkosza, które z okresu międzywojennego, który w Polsce Ludowej oczywiście też malował świetne obrazy z pogranicza problematyki gender na przykład. Już wtedy? Już wtedy, tak. Ojejku, no to niezwykłe rzeczy. No oczywiście... Myślę, że odnajdziemy link do tych prac, tutaj postaramy się umieścić w materiale. To dosyć ciekawe. Cztery prace mam kupione stosunkowo niedawno, 10 lat temu, ale są to rzeczy naprawdę bardzo wybitne i wskazujące na bardzo dobry warsztat. Wędkarstwo morskie, poza tym przy okazji, no oczywiście książki, lektury, a także życie towarzyskie, no i żona z córką, to jest, czy z córkami właściwie dwoma, to jest moje życie. Panie Karolu, tu Jerzy dosyć dużo opowiedział o tym KIKE, że to jest taka izba gospodarcza. Skąd w ogóle pomysł? Ile lat już to KIKE działa, tak naprawdę realizuje te cele wspierające właśnie tych lokalnych operatorów? 17 lat pracy na rzecz wspierania polskich przedsiębiorców I w telekomunikacyjnych. przyszłym roku będzie wstęp do dorosłości. Będziemy dojrzałą 18. izbą wreszcie, tak. To prawda. Skąd pomysł? Pomysł rzeczywiście oddolny, czyli potrzeba. Potrzeba współpracy, potrzeba jednolitej takiej strategii rozwoju. Tak? My 17 lat temu poznaliśmy się przypadkiem, to znaczy tak naprawdę troszkę więcej lat temu zaczęliśmy prowadzić nasze biznesy zupełnie niezależnie od siebie. Czyli mówiąc wprost, nasza historia to jest potrzeba społeczeństwa w dostępie do internetu. Tak? My 20 kilka lat temu byliśmy na ogół młodymi inżynierami po studiach,
którzy no, w swoich... Zafascynowani tym, że jest tak, internet. zafascynowani internetem, ale ponieważ byliśmy na ogół inżynierami po studiach informatycznych, po studiach wróciliśmy do swoich małych miejscowości i tam zwyczajnie mieliśmy potrzebę, zauważyliśmy potrzebę społeczeństwa w dostępie do internetu. Ponieważ byliśmy inżynierami, to do nas te potrzeby trafiały. Zakładaliśmy wtedy firmy i pierwszym abonentom postanowiliśmy pomóc, czyli kupić jakieś łącze i udostępnić go wielu innym abonentom. Tak powstawały wiele lat temu pierwsze sieci naszego pokolenia firm telekomunikacyjnych. Ja pamiętam, kiedy podłączałem swoich pierwszych 10-20 abonentów, potem kiedy przekroczyłem 100 abonentów, to było takie święto, mam już 100 abonentów, tak? Potem pamiętam, jak wtedy myślałem, że kiedy podłączę 200, to będę bardzo dużo zarabiał. A dopiero się zaczęły inwestycje. Tak. Potem nie wiem, kiedy podłączyłem 1000 i poszło coraz szybciej, a z tym bogactwem to tak do dzisiaj A to teraz jakby, szukamy. bo jedna ciekawa rzecz, bo teraz faktycznie, ja też pamiętam te czasy, bo tak naprawdę pierwszy raz tam internet to było na Politechnice Wrocławskiej. Pamiętam jednego z wykładowców, który przyszedł przeszczęśliwy, że wysłał maila do Australii i dostał odpowiedź. Na początku go nie zrozumieliśmy, bo nawet nie wiedzieliśmy, o co chodzi mu z tym mailem. Dopiero nam wytłumaczył i pokazał. I faktycznie potem te pierwsze sieci w akademiku, bo tam było przyłącze z TPS-a, mieliśmy router i tam na pokoje sobie rozprowadzaliśmy i byliśmy przeszczęśliwi, że w ogóle pierwszy PC, który stał, to w ogóle. Ale teraz wracając do tego, że mówisz, było podłączenie tych pierwszych abonentów. Kiedy się skończył ten taki hura optymizm samego podłączenia, a kiedy już trzeba było pomyśleć o obsłudze klienta? Obsłudze klienta myśleliśmy od samego początku. Myślę, że obsługa klienta to jest akurat nasza siła. Tu nie mieliśmy problemów. Pierwsza obsługa polegała tak naprawdę na instruowaniu naszych klientów, jak z tego korzystać. Później, jak uruchomić dial-up, jak tam co, gdzie kliknąć, skonfigurować. Jak skonfigurować, później co można tam robić, czyli podawaliśmy jakieś pierwsze strony internetowe, na których można coś w ogóle przeczytać. Wyjaśnialiśmy, jak szukać innych stron internetowych, jak szukać stron z tymi tematami, które danego klienta interesowały. Więc to były głównie instruktaże. Także bliski kontakt z abonentami to jest dla nas jakby taka oczywistość od samego początku. My nie z tym mieliśmy problem. Pierwsze problemy, które sprawiły, że właśnie zaczęliśmy się zrzeszać i spotykać razem, co było taką podstawą późniejszego zawiązania izby, to były najpierw potrzeby trochę techniczne, czyli zaczęliśmy jakby poszukiwać różnorakich rozwiązań. Tak każdy z nas rozpoczynał swoją działalność stawiając na jakąś technologię. Tak, jedni zaczynali od kabli ethernetowych wewnątrz bloków, inni od technologii radiowych gdzieś w mniejszych miejscowościach, w wioskach. Tych technologii było sporo, różne częstotliwości. Jedni robili punkt wielopunkt, inni punkt i tak dalej. Wiele było tych technologii. I kiedy trafialiśmy na jakieś problemy, były potrzeba poznania innej technologii. Wtedy okazało się, że jak spotykaliśmy kolegę, jechaliśmy gdzieś na targi, na przykład tutaj w Łodzi był jeden z pierwszych targów Intertelekom. Tak. Jezus, to przecież największe. Ja pamiętam, że tam to zawsze był, ja wtedy pracowałem w Alcatelu, no to tak naprawdę przychodziło się na to stoisko, gdzie tam Alcatel, Siemens, Lucent, no po prostu królowali i potem i wszyscy inni. Nie? To były było czasy, 4 dni święta. Takiego. Tak, to były czasy, kiedy my też świętowaliśmy razem z innymi kolegami. Tam tak naprawdę często poznawaliśmy się ze sobą. Zorientowaliśmy się wtedy, że nie jesteśmy sami z tym problemem. Tak? Spotykaliśmy innych kolegów z innych miast, którzy robili podobne rzeczy, dochodzili do podobnych problemów, więc siadaliśmy, poznawaliśmy się i często gdzieś wieczorami wymienialiśmy się tą informacją. Więc stwierdziliśmy, że jednak ta wymiana informacji między sobą jest dla nas wielką wartością. I to były początki naszej integracji, żeby pracować. Przepraszam, to jakby rozumiem, że początek to jest taka wymiana doświadczeń i wiedzy, tak? Taki był ten pierwsza potrzeba. Tak. Czyli tak naprawdę po to, żeby nie popełniać tych samych błędów, nie wchodzić na te same grabie. Tak. Mieliście telefon, miał okazję z kimś porozmawiać, czy ty instalowałeś sprzęt taki i taki, okej, dobrze. Dokładnie tak.
I to były pierwsze problemy. No i w ten sposób poznaliśmy się, czyli powstała grupa ludzi, niezależnych od siebie przedsiębiorców, pracujących w różnych częściach Polski, których połączyły problemy i chęć dalszego rozwoju. No i wtedy spotykaliśmy się, zastanawialiśmy się, czy to sformalizować, czy nie sformalizować. Nie wiedzieliśmy jeszcze jak, aczkolwiek nie czuliśmy do końca potrzeby sformalizowania. Taka luźna znajomość i wymiana doświadczeń, telefony, właśnie maile wystarczały nam do tego, żeby czuć wartość w tej znajomości i w tym wspólnym rozwoju. Natomiast później pojawiły się kolejne problemy. To były już problemy formalnoprawne. To znaczy co? Czyli Państwo zaczęło wam regulacje. rzucać kłody pod nogi? Kłody pod nogi, dokładnie tak. Kiedy zaczęliśmy się rozwijać, okazało się, że na przykład w technologiach radiowych przestaje być wystarczająca częstotliwość darmowa, taka zwolniona z opłat. Tak? Potrzebny jest dostęp do regulacji, znaczy do częstotliwości takiej regulowanej, tak? Czyli trzeba uzyskać zezwolenie. No i okazało się, że to nie jest takie proste, że są częstotliwości, z których byśmy chcieli korzystać, ale no niejako jest zarezerwowana dla większych firm, byliśmy zbyt mali. No to był problem dla małego przedsiębiorca nie do przejścia, tak? Jak uzyskać częstotliwość do pracy w moim mieście, jeśli państwo chce mi sprzedać na całe województwo, tak? No to na całe województwo mnie nie stać, żeby kupić, tak? Na jedno miasto chciałbym kupić, ale państwo mówi, nie, ja tobie nie sprzedam. Tak? Zaczęliśmy zobaczyć takie niedopasowanie między nami, między tym, co reprezentuje i potrzebuje polski przedsiębiorca, a tym, co polskie państwo chce nam dać. Jeśli chodzi o bloki, był problem z dostępem do bloków, tak? Czyli bywało tak, że nasi abonenci chcieli kupić od nas usługę, ale spółdzielnia mieszkaniowa mówiła, nie, ale my tu już mamy, bo jest jakaś tam telekomunikacja polska, to wystarczy. Przepraszam, nie będziecie tu u nas się pracować. śmieję, to są czasy, kiedy pracowałem w telefonii Dialog i ja pamiętam spotkania w spółdzielni, to mniej więcej przypominają mi rejs. Czyli jaką metodą wybierzemy metodę głosowania. To mniej więcej półtora godziny i parę innych problemów jeszcze przy okazji omówionych i to ciągle ktoś tam siedział już do brzegu. I te wyzwania tak, bo jeszcze w ścianach, bo tam nie wiadomo, nie ma kanalizacji, nie ma szybów, nie ma czegoś i tak dalej. Tak, okej. No to tak, wesoło. oczywiście. I to gdzie nie dotknęliśmy tego problemu, jak już troszkę się rozwinęliśmy, to trafialiśmy na te problemy formalnoprawne. No i one nas skłoniły do tego, żeby się zastanowić, żeby rzeczywiście nad tym, żeby sformalizować przede wszystkim nasze relacje tych wielu przedsiębiorców z kraju. No i pamiętam wtedy zastanawialiśmy się, w jaki sposób to sformalizować. Pierwszym pomysłem było stowarzyszenie, tak, że stowarzyszymy się jako osoby i w ten sposób jako stowarzyszenie będziemy zwracać się też z prośbą, z pytaniami do jakichś kancelarii prawnych, może do urzędników, jak można rozwiązywać te takie problemy formalno-prawne. Drugim pomysłem była oczywiście spółka, może załóżmy wspólną spółkę i wtedy będziemy takim większym tworem i może to pomoże. I z takim rozważaniem jeszcze bez formalizacji zaczęliśmy wspólnie gdzieś pojawiać się w urzędach. Wtedy trafiliśmy na Urząd Komunikacji Elektronicznej, gdzie właśnie walczyliśmy zarówno o dostęp do częstotliwości, tłumacząc, że my jesteśmy dyskryminowani, że ten system dystrybuowania częstotliwości nie jest właściwy dla nas, dla polskich przedsiębiorców, że korzystają w Polsce z zasobów polskich częstotliwości, korzystają firmy duże, zagraniczne, a my Polacy nie mamy do tego dostępu. Tak? Jakby składaliśmy takie protesty, takie wnioski o pomoc, żebyśmy my, polscy przedsiębiorcy, mogli się rozwijać. Podobnie było z dostępem do spółdzielni mieszkaniowej, do terenów, do dróg i tak dalej, gdzie tutaj Urząd Komunikacji Elektronicznej, jako młody wtedy urząd, miał pewne nowe uprawnienia, gdzie mógł nam pomóc. Myśmy się dosyć często zwracali o pomoc. Wtedy prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej była dosyć znana, później znana do dzisiaj postać, późniejsza pani minister Anna Streżyńska. I ona, wysłuchując naszych problemów, naszych żali, naszych próśb, tak posłuchała i powiedziała: słuchajcie, jeśli wy chcecie, żeby administracja was słuchała, załóżcie izbę gospodarczą. I to była jej porada. Myśmy z tego skorzystali, przeczytaliśmy, co to jest izba gospodarcza, już nikt z nas nie wiedział, do czego służy i tak dalej. Poradziliśmy się też prawników i rzeczywiście wybraliśmy tą drogę. Dlatego Anna Streżyńska jest u nas uważana za taką trochę matką chrzestną naszej izby. Tak, rzeczywiście. Okay. Pozdrawiamy panią Anię.
Ja znam historię akurat taką trochę inną, bo osoba, którą znam, pan Maciej Witucki, był prezesem Telekomunikacji Polskiej i on zawsze przesympatycznie wspominał łomot, jaki od pani Ani dostawał, jak tam chodził, bo ona go tak jednak dosyć... On starał się z humorem, bo jest takim człowiekiem raczej otwartym, ale ona go tam konkretnie punktowała za te wszystkie. Może istotne jest to, co Karol tutaj częściowo podniósł, mianowicie, że operatorzy mali i średni doskonale weszli w ten moment dziejowy, w którym potrójna usługa tak zwana zaczęła funkcjonować najpierw w sieciach kablowych, a później pokazywała, że algorytmy... Potrójna usługa, bo słuchają nas ludzie, którzy mogą nie wiedzieć, Potrójna więc usługa, czyli musisz wyjaśnić. Internet, oczywiście telewizja i telefon. Okay. Telefonia. I to był początek lat 2000. I wtedy okazało się, że z tych trzech mediów najsłabszym elementem, w sumie i najmniej chyba rozwojowym, w stosunku na przykład do telefonii mobilnej, jest telefonia stacjonarna. No, sektor telewizyjny oraz sektor internetowy rozwijały się równolegle. I nagle okazało się, że ktoś, czyli tutaj Izba Komunikacji Internetowej, postawił wszystkie kapitały i wszystkie swoje zasoby właśnie na rozwój komunikacji internetowej, która załatwia wszelkie inne problemy. Ano właśnie tę telefonię, ano właśnie tę rozrywkę, telewizję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc było to działanie innowacyjne, zarówno od strony organizacyjnej, skupienia małych i średnich przedsiębiorców, którzy byli, jak już powiedziałem, najbliżej abonenta, jak i to, że oni są w stanie szybko, bardzo innowacyjnie i właściwie bez kompleksów zagospodarować ten potencjał internetu i właściwie rozszerzyć go. I dzisiaj jesteśmy beneficjentami tego rozszerzenia. No bo przecież ktoś, kto korzysta z 1, 2 czy 5 gigabitowego internetu, właściwie ma dostęp do wszystkiego, do całego świata. I to jest moim zdaniem w bardzo dużej części zasługa małych i średnich operatorów. Słuszną rzeczą jest także to, że od początku była to walka. Od początku było to upominanie się o dostęp do infrastruktury, do tych przysłowiowych słupów, pasa drogowego i tak dalej. Ale nie na zasadzie tupania nogą, a na zasadzie dialogu, przedstawiania argumentów, bardzo rzeczowych, konkretnych argumentów. No, Karol tutaj jest, można powiedzieć, takim liderem znanym z rzeczowości. Nie usłyszycie od niego jakiś tutaj... Czyli nie było pieniactwa, tylko cały czas konkretne argumenty na wysokim diapazonie, tylko po prostu konkretne, bardzo konkretne postulaty i dopominanie się o to, że ten sektor małych i średnich przedsiębiorców musi mieć możliwości rozwoju, że reprezentuje polski kapitał, że reprezentuje w bardzo dużym zakresie obszary wykluczone cyfrowo. No, które jeszcze nie były atrakcyjne wtedy. Nie były atrakcyjne, ale my możemy dla tych dużych nie były, ale dla tych małych właśnie były. Dla tych małych były atrakcyjne. Wspomniałeś fajną rzecz dotyczącą tego jakby tej trójusługi, ale to też jakby ciekawe kierunki rozwoju, no bo z jednej strony mieliśmy telewizje typowo kablowe, w które wchodził internet, tak naprawdę mieliśmy internet, w które pomału wchodził głos, no bo cały VoIP, a tak naprawdę potem dużo, bo ja pamiętam lata 2000, gdzie takich set-top boxów to po prostu nie było, tak? Dzisiaj jakieś set-top boxy puszczające nam telewizję, czy ta telewizja streaming, który leci Netflixy i tak dalej, to nam się wydaje, że to jest coś naturalnego. A wtedy tak naprawdę na uczelniach budowanie tych urządzeń, dostały takie pudełka, zastanawianie się, jak to będzie. Więc to jest jakby widać trochę, jak ja patrzę, to skutecznie jednak protokołu IP wycięło wszystko, tak? Bo wcześniej w Polsce mieliśmy sieć Polpak X25, Francuzi w ogóle na X25, bardzo fajną tą sieć mini, to wycięło. DOCSIS-3 na tak, przykład. I to są jakby takie elementy, gdzie w dużej mierze ci mali byli gotowi do tego, żeby eksperymentować, tak? No bo nie mieli ograniczeń, nie mieli... Mniejsza skala była niebezpieczeństwa, że się to wywali. Te kadry mentalnie były przygotowane, były 3 kroki do przodu. Były mentalnie przygotowane do jak najszybszego wprowadzania innowacji.
Karol mówił tutaj, że byli to inżynierowie po studiach, a więc ludzie otwarci na innowacje, ludzie otwarci na nowe pomysły technologiczne i ludzie, którzy bardzo szybko podejmowali decyzje biznesowe i którzy, co może najważniejsze, czasami potrafili przyznać się do błędu. Do tego, że ta ścieżka... To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, że ta ścieżka, która jeszcze 2 tygodnie temu była modna, właściwie prowadzi na manowce. Bywały takie sytuacje przecież. Pamiętam, obserwowaliśmy to z pozycji dziennikarza i choćby ten w technologii telewizyjnej, choćby ten przekaz tak zwanego obrazu przestrzennego, prawda? Już go nie ma, już on nie istnieje. Bo były eksperymenty i okazało się, Był eksperyment, były filmy w technologii, okulary. 2D i tak dalej, telewizory. Proszę bardzo, bardzo szybko się to skończyło. Dlaczego? Ano dlatego, że właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorców pokazał, że to jest droga donikąd, że to są manowce. Chwilowa moda, do niczego nie prowadzi. Okej. To teraz mamy tutaj to Izbę Gospodarczą Stowarzyszenie. Jak dużo w ogóle tych lokalnych operatorów jest w tym KIK-ie? To jest tak, że można powiedzieć, że to są wszyscy, którzy występują w Polsce, czy jest tylko jakaś grupa? Są jeszcze jacyś, którzy funkcjonują poza tą Izbą Gospodarczą? Pamiętajmy, że ten sektor rozwija się właściwie z godziny na godzinę, z dnia na dzień. To jest mnóstwo różnych przedsiębiorstw, przedsięwzięć indywidualnych, czasami działalności gospodarczych, które nakierowane są na obsługę jakichś elementów sieci. Bo trzeba powiedzieć, że sieć buduje nowy zakres gospodarki cyfrowej. Właściwie każde miasto, na każdej ulicy jest coś do zrobienia pod tym kątem. I to nie tylko takie wielkie programy jak 5G, ale choćby to, że mamy ileś tam adresów do zagospodarowania i każdy może znaleźć niszę. Oczywiście tych przedsiębiorstw takich już powiedzmy poważnych, dużych i zastałych jest parę tysięcy. W Izbie Gospodarczej jest ich kilkaset, więc nie możemy powiedzieć, żeby to była izba, która ogarnia wszystkich. Natomiast nasze konferencje, 2 konferencje doroczne, z całą pewnością gromadzą ponad 1000 uczestników. Czyli na konferencję, która jest konferencją KIK-e, przyjeżdżają też firmy spoza KIK-e. Chcą jakby zobaczyć, o czym mówicie, bo wiedzą, że te tematy są atrakcyjne i potrzebne. Więcej firm, więcej ludzi, bo panuje taka opinia, że nasze konferencje są zdecydowanie bardziej innowacyjne i zdecydowanie bardziej nastawione na technologię, na pokazywanie nowości, aniżeli inne konferencje branżowe, których przecież jest bardzo Miałem okazję teraz przez moment, bo tam byliśmy też partnerami, ale tak naprawdę bardziej tego pierwszego dnia widziałem też to merytorycznie, czyli tak naprawdę dosyć dużo ludzi na sali, gdzie było mowa o KPO i o Fercu. Oczywiście. Ja byłem zaskoczony, bo jakby na konferencjach z reguły jest dużo ludzi, ale tam naprawdę każde miejsce było zajęte. To są pieniądze. I widać było zaangażowanie, pytania, rozmowy i to trochę bardzo trwało. Bardzo konkretne. To nie jest wartość merytoryczna. Pomysł konferencji Izby polega na tym, że nie opowiadamy o rzeczach globalnych. To nas nie interesuje. Opowiadamy rzeczy... Chyba, że dadzą się implementować lokalnie. Bardzo konkretne. Jak zdobyć pieniądze z KPO? Jak zdobyć pieniądze z FERC? Ile środków zostało i dlaczego kryteria zostały podwyższone, obniżone? I to są zazwyczaj pytania kierowane do bardzo konkretnych ludzi z Ministerstwa Cyfryzacji, z UKE czy z innych resortów. Dlaczego w ten sposób podchodzicie do tego? Dlaczego nie dajecie nam tych środków, nie dajecie nam ułatwień, żeby te środki zaczęły gospodarować? I trzeba powiedzieć, że to wywołuje czasami skutek nie wiem, do czego by to porównać, do uderzenia pioruna, bo nagle okazuje się, że cała budowana misternie
lista kryteriów, żeby ugryźć środki Wyrzucił, europejskie, tak, jest do kosza. Okej. Nie ma sensu z punktu widzenia małego i średniego przedsiębiorcy. Oczywiście duży przedsiębiorca prawdopodobnie sobie z tym poradzi, ale przecież chodzi o to, że my chcemy budować tam, gdzie są te białe plamy, chcemy wchodzić na te obszary i tam być aktywni. Ja pamiętam, bo akurat byłem na tej części i tam dwie fajne rzeczy wybrzmiały, takie, które mi zostały w głowie. Po pierwsze też a propos tych białych plam. Tam nie pamiętam kto, ale z prowadzących bardzo fajnie powiedział też, żeby nie zafiksować się, tylko tak naprawdę rozważać, czy te białe plamy przyniosą To jest korzyści, inna żeby sprawa. nie była taka inwestycja tylko dla inwestycji. To jest też nasz Żeby to nie postulat, było, prawda? i tu właśnie tam na Tak. tej waszej tej części wybrzmiało, żeby to nie było takie po prostu tylko po to, żeby coś wybudować, tak? Nie no, więc Budujemy, zbudowaliśmy, to jest to. Druga fajna rzecz dotycząca też jakby podejścia do różnych technologii, o których tu mówicie, które się pojawiają, to też padło fajne hasło, żeby pamiętać, że Ziemia jednak jest okrągła, ale sygnał radiowy prawidłowo się roznosi, więc to też była kwestia zastanowienia się, kiedy technologie radiowe, kiedy światłowód, kiedy coś tam i tak dalej, więc to było bardzo fajne i widać było to zaangażowanie, więc tutaj od tej strony. Mamy tutaj fajne wspomnienie, że pani Anna Strężyńska, czyli prezes UKE, instytucji rządowej, tak, to jakby pchnęła was do tego, żebyście stworzyli tę izbę gospodarczą. A jak w ogóle od tego czasu rządy traktowały KIKE? To na zasadzie jako zło konieczne, typu musimy się z wami użerać, czy jednak to dochodziło, że mamy partnera przy różnego rodzaju rozmowie, projektach, czy chociażby to, co powiedział Jerzy, tak, że ktoś sobie wymyślił listę, to też przykre, że po tylu latach istnienia Izby ktoś wymyśla listę, a potem wy ją musicie wyrzucić do kosza i zacząć jeszcze raz, ale fajnie, że tak następuje. Jak to było przez te 17 lat? To było 17 mgnień wiosny, czy jednak czasami była zima? W relacjach między Izbą a administracją publiczną mieliśmy wszystkie pory roku, czyli bywały wiosny, było bardzo gorąco, bywały też zimne stosunki. Wydaje mi się, że rzeczywiście, jeśli chodzi o to partnerstwo, to początek. To początek, chociaż początek też był trudny, bo wiele urzędów, właściwie poza właśnie UKE, którym wtedy dowodziła pani minister Strężyńska, która poleciła nam Izbę Gospodarczą, ona wiedziała o naszym istnieniu, więc wiedziała, że istniejemy, wiedziała po co... Pchnęła was na właściwe tory. Tak, wiedziała po co do niej przychodzimy, z konkretnymi problemami, zgłaszaliśmy te problemy i tam czuliśmy się rzeczywiście tak trochę partnersko. Oczywiście nie było łatwo, bo to regulator też ma swoje ograniczenia prawne, tak? Czasami nawet jeśli regulator miał dobrą wolę, miał ograniczenia przepisów prawa, więc wtedy mówił, to piszcie do ministra, żeby nam prawo zmienił i tak dalej. Więc to nie były łatwe nigdy stosunki, ale rzeczywiście był poziom partnerstwa. Zresztą nasze problemy wtedy były takie bardzo, bardzo łatwe do zdefiniowania i łatwe też do zrozumienia przez administrację. Dlatego być może wtedy byliśmy traktowani tak partnersko, no bo rzeczywiście trudno było odmówić takiej łatwej do zrozumienia racji, tak? Szanowni Państwo, mamy w Polsce firmy o wielkości takiej i takiej. Wy świadczycie usługi dla operatorów, ale dla wielkich, których w Polsce nie ma. No to po co ta usługa? To jest niedopasowane, prosimy o zmienić. I my trafialiśmy z takimi argumentami. Tak? Nie zawsze udało się wywalczyć to, cośmy chcieli, ale przynajmniej byliśmy rozumiani. Natomiast z upływem czasu te proste problemy znikały, a my, powiększając swoje firmy, trafialiśmy na coraz bardziej skomplikowane. I myślę, że dlatego jakby te kolejne pory roku zaczęły się pojawiać w relacjach między Izbą a administracją, bo my chcieliśmy rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów, które nie dało się już zmienić jednym prostym zapisem, czy w ustawie, czy jednym rozporządzeniem, czy jakąś decyzją jednego urzędnika, tylko wymagały zmiany podejścia do prawa, czasem zmian w kilku ustawach. I to już nie było takie proste. I tego praktycznie nikt nie chciał się podejmować, więc to były takie czasy, powiedzmy tej zimy, kiedy wszyscy milczeli
i mówili, no faktycznie rozumiemy was, no ale to nie takie proste i nic z tym nie zrobimy, tak? Więc to były te czasy trudne. A potem okazało się jeszcze gorzej, tak? Potem pojawiły się problemy pod tytułem Strategia rozwoju Unii Europejskiej. I tu pojawił się poważny problem. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej mówił Jerzy, my jesteśmy bardzo specyficznym państwem, jeśli chodzi o telekomunikacje, czyli właśnie od innych państw odróżniamy się właśnie nami, tak? Czyli że istnieją mali, średni, lokalni przedsiębiorcy. W większości krajów europejskich, szczególnie tych dużych, rozwiniętych, nie ma takiej sytuacji. Jest kilkunastu dużych graczy i mali właściwie nie istnieją, tak? Albo pełnią jakąś marginalną rolę, jak w Niemczech na przykład obsługują instalacje wewnątrzbudynkowe w blokach i to jest koniec roli lokalnych przedsiębiorców. Tak? Nie mają roli takiej znaczącej jak my, gdzie reprezentujemy już ponad 1/3 rynku tej telefonii stacjonarnej. Tak? To jest bardzo duży udział w rynku i jesteśmy tutaj specyficzni. Tak? I teraz z punktu widzenia Unii Europejskiej tego w ogóle nie widać. Tak? Czyli to, co jest w Polsce, nie ma tego w Unii. Dlatego jeśli pojawiają się jakieś strategie rozwoju unijne, to my jesteśmy tam w ogóle pomijani. Ale to nadal, no bo jeżeli pojawiły się pierwsze, tak jak powiedziałeś, no i te instytucje w końcu europejskie też mają Polaków tam, przedstawicieli, którzy jednak trochę wiedzą, co się dzieje, więc powinni zadbać o ten Tu mam żal do polskiej administracji. Interes, nie widzimy w ogóle dbania o polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych na poziomie unijnym. Przeciwnie, chętnie implementujemy przepisy, których zadaniem jest wspieranie największych graczy unijnych. No nie wymieniając nas, mamy kilka ogólno takich europejskich graczy, których to właśnie Unia najchętniej by wspierała i rozwijała kosztem tych małych. Czyli my się czujemy tutaj porzuceni przez polski rząd niestety. Mówiąc wprost, na poziomie unijnym nikt nie dba o nasz rozwój, o wartość lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Czujemy się tutaj zupełnie osamotnieni. No tak, i teraz jakby, jeżeli teraz mówisz, że jeżeli ta Unia Europejska jednak dba o tych dużych, to tam nie ma tych małych, czy nawet nie ma szansy stworzenia takiej izby gospodarczej na poziomie Europy, tak? Bo właśnie, nie mamy tutaj wsparcia w innych państwach. Tak? Musielibyście mocno rozpoznać rynek, a pewnie macie go rozpoznany i zastanowić się, czy dałoby się z jakimiś państwami. Okej, no czy to jest wyzwanie, tak? No to tu jest prośba jednak do przedstawicieli rządu, którzy może nas oglądają, żebyście zaczęli zastanawiać, no bo wartością tego, że dzisiaj ja korzystam z lokalnego operatora tam, gdzie mieszkam, bo jak przeprowadziłem się i to na terenie Wrocławia, nie było żadnego dużego operatora, tak? I no, tak było. To 2008 rok, kiedy się przeprowadzałem i wydawało się, że to już jest ten etap, kiedy Wrocław jest scyfryzowany, bo było parę różnych graczy. No to tam na tym osiedlu, które znajduje się w granicach Wrocławia, nie było. Prośba wystąpienia o to, żeby przełączyć, no może kiedyś, w przyszłości i tak dalej. To tak wygląda. A tak naprawdę ci lokalni tam weszli, zbudowali tą sieć, ona funkcjonuje i tak naprawdę jak patrzę we Wrocławiu, to te wszystkie osiedla, które są dalej agresywnie obstawiają właśnie ci mniejsi, można powiedzieć, lokalni, bo są elastyczni, bo przychodzą z pewną gamą jakby usług, bo od razu coś oferują, coś się dzieje, także to są takie fajne rzeczy. Okej, czyli wiemy, że jednak tutaj dobrze by było, o ile na poziomie krajowym jakoś się to dzieje, bo tak jak powiedzieliście, tak, że nawet ktoś tam coś wyrzuci na nowo, to jednak ten poziom europejski jest mocno zaniedbany, a szkoda, żeby się to nie jednak, no dobrze by było, żeby tu ruszyło. Optyka europejska, innymi słowy, nie przewiduje rozwiązań specyficznych dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego że w Europie takie przedsiębiorstwa właściwie są może w paru krajach. Może tutaj w Bałtyce coś rzeczywiście funkcjonuje. No, Polska jest tutaj jakimś ewenementem, natomiast taka Hiszpania na przykład, czy Włochy, czy Niemcy, Francja, no to... 3-4 dużych graczy. Tak, 3-4 dużych graczy. Dlatego bardzo istotną dla nas częścią działalności będzie zbudowanie
oddziaływania na rozwiązania europejskie i będziemy z całą pewnością na ten temat dyskutować na wiosnę. Na wiosennej konferencji KIKE w kwietniu, gdzie będziemy Wiosna 2025. tak. Dla tych z Gdzie Państwa, którzy by oglądali nas później. Tak, gdzie będziemy się pytać właśnie o to, co możemy zrobić na szczeblu europejskim. Jeśli wraca do nas jakaś regulacja z Europy, to zazwyczaj postrzegana jest ona przez nasze środowisko, przez naszych członków jako opresyjna. Bo z istoty rzeczy inna być nie może. Czyli ona nie uwzględnia Bo interesu. w ogóle was nie zauważa. Nie istniejecie. Nie zauważa. W związku z tym tego rodzaju optyka dla nas wydaje się głęboko niesprawiedliwa i właściwie prowadząca troszeczkę do szlachtowania tego naszego doskonale rozwijającego się konkurencyjnego rynku. My o tym oczywiście mówimy. My nie to jest komunikujemy. Trochę, przepraszam, podprogowe pchanie was w stronę konsolidacji, no bo skoro nie ma To prawda. dla was wsparcia na tym wysokim poziomie, to może się sprzedacie, może się skonsoliduje, będzie konsolidacja i tak dalej. Rękami i nogami bronimy. Staniecie się duży, a wtedy już was będzie można tym dużym właśnie. prawem Dlatego objąć. rękami i nogami bronimy swojej autonomii, dlatego rękami i nogami bronimy także prawa do korzystania ze środków europejskich i dlatego tak bardzo jesteśmy aktywni w ubieganiu się o te środki, które są do dyspozycji na inwestycje w szczególności, no bo i właściwie innej drogi nie ma. Ale to zagrożenie jest rzeczywiście bardzo, bardzo realne, istotne i nie jest tutaj... 11 grudnia 2024 roku skończył się powiedzmy taki pierwszy etap opiniowania strategii cyfryzacji Polski. Tak? Czy braliście w tym udział? I jaka jest twoja opinia na temat tego, na jakim to jest etapie i co dobrego wynika z tego i dla Polski, ale przede wszystkim właśnie dla was, lokalnych operatorów? Ja myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że ta strategia się pojawiła, bo ona jest pewną bramą do Czyli pierwsze, że w ogóle jest strategia, tak? dyskusji publicznej na temat tego, jak cyfryzacja naszego kraju powinna być ujęta w kategorii zarówno tego, o co chodzi Europie, Unii Europejskiej, jak i tego, co można sprowadzić do obowiązków i zadań, które są dla nas, czyli dla małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Oczywiście jako Izba składaliśmy swoje wnioski, swoje poprawki, zresztą poszczególne izby naszego sektora to samo uczyniły. Te wszystkie dokumenty zostały przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Ja myślę, że ta debata będzie trwała, dlatego że tego rodzaju dokument na swój sposób prognozujący pewne dalsze działania czy pewne kierunki rozwoju będzie podlegał weryfikacji. Po prostu życie nas, że tak powiem, ustawi odpowiednio do poszczególnych... Dobrze, ale mamy strategię, potem będą pewne rzeczy skonsultowane, czyli mamy pewne punkty, chociażby żeśmy wiedzieli, gdzie dążymy, tak? A teraz to, co powiedziałeś, będzie się zmieniać? Będzie się zmieniać. Jest pytanie, gdzie tam będziemy mogli coś poprawić, nie? Na przykład problem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, czyli ustawy, która za chwileczkę pewno będzie rozstrzygana w Sejmie i w Senacie. Czy to nie zweryfikuje tych wszystkich dalekosiężnych założeń? No, nie jesteśmy... No tak, tu lecimy optymizmem, a tam ktoś powie, a tego nie można, tego nie można, tego nie można. Prawda? Dobra. I poświęcamy bardzo dużo uwagi i bardzo dużo analiz na to, w jaki sposób Krajowy System Cyberbezpieczeństwa i właściwie realizacja dyrektywy NIS-2, jeśli chodzi o nasz sektor, podważy, czy wręcz zweryfikuje i w jaki sposób
tę strategię. No, generalnie w ogóle 2025 rok jawi nam się jako taki rok dość dużych wyzwań, a nawet niebezpieczeństw z punktu widzenia losów naszego sektora. No tutaj wchodzimy oczywiście na grunt szerszej dyskusji, na przykład o dostawcy wysokiego ryzyka, o różnych rzeczach, które są powpisywane w projekty ustaw, czy w zakresie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, czy certyfikacji cyberbezpieczeństwa. To są dwa oddzielne projekty, ale one idą mniej więcej równolegle. No i jak sądzę, to hasło będzie naprawdę nam towarzyszyło przez cały 2025 Będzie rok. dosyć intensywny. Będzie bardzo intensywna praca nad tym, żeby nasz sektor mógł korzystać na przykład w zakresie sprzętu, technologii, czy przeróżnych innych rozwiązań, które do tej pory mamy zaimplementowane, żebyśmy na przykład nie podpadli tutaj pod jakąś gilotynę. No właśnie, to bym chciał przejść do pana Karola z tym pytaniem, bo tak o tym technicznym, tak, bo mówiłeś, tutaj była mowa o tym, że te początki, tak jako inżynier instalowało się je, uruchamiało się. Ja rozumiem, że wtedy tak naprawdę to było tak, że byle działało, przede wszystkim działało dobrze, było niezawodnie. Nikt się jeszcze nie zastanawiał nad pewnymi konsekwencjami, czy tam coś można zrobić, czy tam będzie, nie wiem, jakiś system, jakaś podatność, jakieś śledzenie i tak dalej. Teraz właśnie też na tej waszej konferencji październikowej wybrzmiało te technologie wysokiego ryzyka. No i trochę jak ty patrzysz na to z punktu widzenia takiego inżynierskiego? No bo już wiemy, że takie są, mamy konkretne fakty, wiemy, co się może wydarzyć. Dzisiaj dosyć jakby, powiedzmy, łatwo jest zainstalować cokolwiek. Z drugiej strony też łatwo jest to odkryć. No ale mamy pewną gamę urządzeń, które zostały zainstalowanych przez lata. No i teraz, jeżeli się pojawi jakaś taka ustawa z dnia na dzień, trochę nieszczęśliwa i niech ona jeszcze przyjdzie z Europy, to z dnia na dzień tak naprawdę wyłączy całe mnóstwo lokalnych operatorów. I teraz jak do tego podejść inżyniersko? Co tak naprawdę wy byście proponujecie, żeby podejść do tego problemu i go rozwiązać? Przede wszystkim z punktu widzenia inżynieryjnego uważam, że bezpieczeństwem od strony technicznej powinni się zajmować inżynierowie, a nie politycy. Jak polityk jest inżynierem może? To rzadko się zdarza. To jest moja pierwsza uwaga do przepisów tworzonych przez polityków, mówiących o uprawnieniach urzędników i obowiązkach inżynierów i firm technicznych. Tak? Czyli technik, inżynier, zamiast dostawać od polskiego państwa wsparcie w tym, żeby mógł lepiej korzystać ze swojej wiedzy technicznej i zabezpieczać dane Polaków, dostaje ograniczenia, zakazy, nakazy i koszty. Tak? To nie jest wsparcie dla polskich inżynierów, to nie jest wsparcie dla polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w związku z tym to nie jest wsparcie dla bezpieczeństwa państwa. Czyli ten inżynier zamiast zastanawiać się nad tym, co zrobić, jak poprawić, to tak naprawdę lawiruje, bo tutaj ma jedną kłodę pod nogi, tu drugą, tu trzecią. Tak. I już nie ma czasu nad tym, żeby się zastanowić, czy to urządzenie trzeba wymienić, czy być może wystarczy, nie wiem, chipa, czy być może jakiś upgrade oprogramowania i cokolwiek innego, tak? Ale dobra, powiedzmy, są już te kłody. No i teraz jak sobie z tymi kłodami ci inżynierowie wy radzicie? Co robicie z nimi? Od początku. W systemie krajowym, w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa podstawowym takim mechanizmem spornym pomiędzy nami, między całą branżą, tak naprawdę i małymi i dużymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, a administracją, dotyczy tak zwanego mechanizmu dostawców wysokiego ryzyka. Mhm. To jest spór między nami, bo wiele innych mechanizmów właściwie nie dzieli nas, tak? Czyli nie mamy innego zdania. Pomimo że co do zasady cała ta ustawa naszym zdaniem jest nie najlepsza, to wiele mechanizmów jest takich, powiedzmy, niekontrowersyjnych albo takich, które nie mają znaczenia. No bo wiecie państwo, takie przepisy jak obowiązek przeprowadzenia audytu i dostosowania środków technicznych właściwych do każdej firmy.
to jest nic nieznaczący slogan. Masło maślane. Tak, dokładnie, więc my i tak robimy sobie te audyty i tak dostosowujemy tak bezpieczeństwo swoich sieci zgodnie z potrzebami. No bo to po prostu jest taka nowomowa prawna, która niczego nie zmienia, więc my sobie tego nie krytykujemy, a niech sobie tam ktoś napisze, tak? No, na nieszczęście, nawet w tak prostych i niby niekontrowersyjnych zapisach, co jest złego. No, że to jednak jest ocenne, tak? A jak urzędnik to źle oceni, no to my podlegamy karze. Tak się pojawia się system... Urzędnik, który może nie mieć wystarczającej wiedzy albo narzędzi. Ale może nie mieć wystarczającej wiedzy, ale ma wystarczające narzędzia, żeby nałożyć na nas karę. A w ten sposób. Więc no to nigdy nam się nie podoba. Jako przedsiębiorca chciałbym mieć władzę nad własną siecią i dostosowywać rzeczywiście tak, jak podpowiada moja wiedza prawna. No niestety politycy uważają, że wiedzą lepiej niż my, więc oni nam podpowiedzą, jak mamy zabezpieczać swoje sieci. No oczywiście pod groźbą kary. Że ta groźba kara idzie za każdym razem, co jest oczywiście negatywne. My chcielibyśmy pracować zgodnie ze swoją wiedzą, a nie pod presją. Marchewka, bo tu tylko słyszę kij. Jest tam marchewka w ogóle? Dla nas nie. Marchewką jest obietnica obywatelom, czy naszym klientom, że będzie bezpieczniej. To jest ta marchewka. Marchewka nie jest dla nas, tylko dla obywateli. No tylko czy będzie bezpieczniej? No, ja uważam, że jeśli politycy zaczną decydować o sprzęcie, jakiego my będziemy używać, nie będzie bezpieczniej. Mhm. Będzie tylko drożej. No dobra, czyli tak naprawdę wy dzisiaj i tak sobie robicie pewnego rodzaju audyty, analizujecie, co się dzieje na świecie, zbieracie informacje i pewnie każdy z tych lokalnych operatorów ma jakiś przygotowany plan rolloutu, tak, że wie, będę wymieniał to wtedy, albo to, nie wiem, przeznaczę do jakby innej części sieci, gdzie będzie mniej wrażliwe, mniej podatne, że dostęp nawet do tego serwisowy, no bo załóżmy, tak, serwisowo ktoś może wyjść i tam podmienić nam na chipsecie oprogramowanie, to jakby takie elementy tutaj też się wymieniacie, bo tam widziałem, było parę sal zamkniętych, na które tam nie chciano wpuścić takich przypadkowych gości i wiem, że tam były takie właśnie techniczne rozmowy, tak, czyli taka wymiana już konkretnie inżynierska. Na konferencji, tak było. Tak, no przede wszystkim jakby patrząc na to, czym zajmuje się ta ustawa i jaki problem chce wyeliminować, myślę, że warto powiedzieć naszym słuchaczom jedną podstawową rzecz. Firmy, które zajmują się profesjonalnie cyberbezpieczeństwem, które analizują dane i to też może powinniśmy powiedzieć głośno, między innymi nasze dane. Przecież my, firmy telekomunikacyjne, posiadamy ogrom danych właśnie o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa. Wiele takich analiz, którymi posługuje się nawet Ministerstwo Cyfryzacji, to są analizy, które pochodzą z naszych danych. Tak, no, to my mamy wiedzę, bo my wiemy, który ruch jest właściwy, który jest niewłaściwy, ile mamy ataków. Przecież nasi klienci, którzy są zaatakowani, mówią nam o tym, zgłaszają nam usterki, my analizujemy, my mamy własne algorytmy analizy, ciągłej analizy ruchu, aby eliminować ruch niewłaściwy i tak dalej, i tak dalej. Więc my jakby na co dzień poświęcamy bardzo dużo czasu i energii na cyberbezpieczeństwo. I teraz gdybyśmy zrobili listę 20 największych problemów cyberbezpieczeństwa w Polsce, to mówiąc wprost, ustawa o systemie cyberbezpieczeństwa nie rozwiązuje żadnego z tych problemów. W ogóle tego nie dotyka. Nie, poczekaj. Czyli definiujecie waszym zdaniem, na bazie waszych doświadczeń, 20 istotnych problemów, które mają, oczywiście ich jakby zrealizowanie ma być tą marchewką dla naszych klientów, dla nas, tak, jako dla użytkowników, i twierdzisz, że dokument, który był opracowywany, powstał, nie dotyka żadnego z nich? Nie dotyka żadnego z nich, natomiast świetnie rozwiązuje problem, który w Polsce nie istnieje. To znaczy? Został wymyślony, czyli problem wykradania danych Polaków poprzez sprzęt telekomunikacyjny obcych państw, obcych A jesteście pewni, że to nie istnieje? Bo tak naprawdę wszystkie urządzenia są przygotowane do tego, żeby to zrobić. I jakby z punktu widzenia, naprawdę aplikacje to robią, które są no właśnie, to jest... I teraz pytanie, co robi? Czy to urządzenie... Panie redaktorze, powiedzmy tak. Wszyscy wiemy, że urządzenia są przygotowane, to jest dziennikarskie bajkopisarstwo. Tak? Okay. Po pierwsze zacznijmy od początku. Rzeczywiście większość danych wykrada się dzisiaj poprzez oprogramowanie instalowane w urządzach klientów, a nie w profesjonalnym sprzęcie telekomunikacyjnym. To rozróżnijmy. Czyli rozróżnimy tak, czyli tu mamy sieć, która świadczy, że tą warstwę świadczenia usług to jest operator,
a teraz ja mam to urządzenie, to jest moje urządzenie końcowe, ja sobie coś tu zainstalowałem i tak naprawdę to jest największe zagrożenie tego, co ja jest brama. mniej lub bardziej świadomie zainstalowałem. Dokładnie tak. Większość danych wykradnie się bezpośrednio z pańskiego tabletu czy telefonu, a nie z naszych urządzeń telekomunikacyjnych. Tymczasem ta ustawa mówi o wymianie naszych urządzeń, a nie pańskiego tabletu. Tak? Więc nie tego, co trzeba. Czyli zamiast edukować mnie, żebym się zastanowił 7 razy, nim ściągnę sobie oprogramowanie, nie wiem, postarzające mnie albo odmładzające, typu, nie wiem, bądź jak Krzysztof Ibisz i tam zobacz, jak będziesz wyglądał za 18 lat. I ja to ściągam i to jest popularne, a tak się okazuje, że tak naprawdę nie przeczytałem całej Chodzi o listy. wizerunek po prostu. 1500 partnerów, którzy mają dostęp do tych danych, które zostały wyciągnięte z mojego dokładnie urządzenia. chodzi o to, że twój wizerunek jest w takim razie w bazie danych i z tym wizerunkiem można różne rzeczy zrobić. Można No tak, wyrzuciłem twarz i już ją mają. Tak, mają. Można wykreować nowego człowieka, można Pamiętam, wykreować... właśnie mówię znajomym, żeby nie korzystali, ale... Nie, oczywiście można wykreować nowego człowieka, można wykreować nowy wizerunek, nowy życiorys i tak dalej, i tak dalej. Więc to są pewne zadania edukacyjne, ale najważniejsza rzecz, którą my jako KIKE komunikujemy, to jest to, że do tej pory wszelkiego rodzaju urządzenia, które myśmy instalowali, mówię tu o urządzeniach dostępowych na poziomie firmy, przecież były objęte i są nadal objęte wszelkimi certyfikatami, kontrolami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Europejskimi, polskimi, zgodności z normami, więc nie ma takiej sytuacji, w której można byłoby powiedzieć, że w naszym sektorze, albo w ogóle w sektorze telekomunikacyjnym, ileś setek czy milionów urządzeń ma jakąś wbudowaną w sobie specyficzną podatność. Wiemy oczywiście, że w tym dialogu, czy w tej debacie między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową padają tego rodzaju argumenty i przykłady i nawet sądy się w tej sprawie wypowiadały, ale w Polsce akurat to nie miało. Czyli nawet nie wykonaliśmy tej podstawowej pracy, tylko od razu jakby przyjęliśmy... Nie można pewną zakładać tezę. a priori, że te urządzenia, które są zainstalowane, mają jakąś specyficzną podatność. Należy to natomiast, jeśli wychodzimy z takiej tezy, to należy to uzasadnić, udowodnić. To jest, innymi słowy, proces technologiczny. I o to, jeśli w ogóle, to o to się upominamy. Proszę bardzo, udowodnij, że ta sieć, że te urządzenia, że ten typ urządzenia jest albo ma wbudowaną podatność, albo jest specyficznie narażony. I druga rzecz, skoro taki dowód zostanie przeprowadzony, musi być on obiektywny. Skoro taki dowód jest przeprowadzony i to urządzenie rzeczywiście jest w jakiś sposób, stwarza zagrożenie, jest w jakiś sposób podważone, no to co w zamian? To co ten przedsiębiorca ma wykonać i jak on ma sobie z tym wszystkim poradzić? Czyli jakie dostanie wsparcie? Czyli jeżeli powiem, masz korowy... Wyciąć, zlikwidować maszty, zlikwidować... Czyli masz korowy router, musisz go wymienić, on cię kosztował ileś sztabek złota, no i teraz wtedy, kiedy kupowałeś, był koszerny, a dzisiaj... Oto świadectwo koszerności. Proszę też zwrócić uwagę na to, że te tak zwane mityczne kraje trzecie, to nie jest tylko Chińska Republika Ludowa, ale bardzo dużo różnych krajów, począwszy od Izraela, z którego bardzo dużo technologii do Polski jest adoptowanych. Bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że... Każdy producent może to zrobić. To jakby, nawet jeżeli coś w Polsce tworzymy, tak samo. Myślę, że to jest możemy to zrobić. To jest Korea, która przecież jest dostarczycielem bardzo wielu rozwiązań systemowych, sieciowych i tak dalej, i tak dalej. To jest Tajwan, czyli wszystkie mikrochipy. Nawet na poziomie już takim bardzo... No właśnie.
I jeszcze dziesiątki innych przykładów można byłoby podawać, gdzie właściwie te pytania się mnożą. No jak sobie wyobrazić wycofanie na przykład urządzenia firmy X czy Y, których w naszych sieciach jest powiedzmy 20 000 albo 15 000. Albo nagle okaże się, że dekoder, którym się posługujemy i on jest zainstalowany powiedzmy w 5 milionach domów, musi być zdjęty z rynku natychmiast, bo wykazuje jakieś tam podatności, które no, innymi słowy jest pytanie też o substytucję, prawda? Co w zamian? Co w zamian? No, na te pytania przecież przedsiębiorca nie musi znać odpowiedzi, natomiast musi znać tę odpowiedź państwo. Albo chociaż on powinno wypracować to stanowisko właśnie z przedsiębiorcą, czyli powiedzieć, że No, państwo więc stawia taką tezę, to teraz pytanie, czy tą tezę jesteśmy w stanie udowodnić, czy tą tezę powinniśmy obalić. Tak? Tu jest Innymi kwestia słowy, pracy takiej grupowej. To, co zostało powiedziane, także gdzieś na jakimś etapie się dzieje, ale na jakimś innym się nie dzieje. Innymi słowy, KIKE zawsze komunikowało jasno i wyraźnie, że cyberbezpieczeństwo powinno dotyczyć przede wszystkim, powinno wyłączyć kryteria polityczne, powinno dotyczyć wszystkich segmentów i powinno być oparte o jednolite kryteria technologiczne, które będą podstawą do obiektywnych badań dopuszczeniowych. Proszę bardzo. To trochę powinien być, moim zdaniem, taki ślepy test, tak? Czyli mam kryteria, biorę urządzenie, Tak. ja nie widzę Nie naklejki na tym urządzeniu, Natomiast dzisiaj tylko testuję i patrzę, aha, jest, okej, już. Dzisiaj mamy takie założenie, że właśnie najpierw będzie się czytać tę tabliczkę znamionową, a proszę mi odpowiedzieć, a jeśli urządzenie na przykład jest zmontowane z 4 czy 6 czy 10 komponentów. Jeden jest z Izraela, drugi jest z HRL, trzeci jest z Tajpej, a 4 czy 5 jest z Seulu, A jeszcze to jest sobie lokalnie. z Hanoi, prawda? A jeszcze 2 są dodane w Polsce i w Norwegii. No to co wtedy? To mamy bombę zegarową. Mamy bombę zegarową. Tylko nie wiemy, gdzie jest zapalnik. Właśnie. I teraz problem cały polega przecież na tym, że nie można wszystkiego sumować na zasadzie, to obejrzmy tabliczkę znamionową. Jeśli to jest na tabliczce znamionowej oznaczone, że produkt został dostarczony z na przykład Chińskiej Republiki Ludowej czy z Republiki Korei, no to musimy go traktować specjalnie, bo to już prawdopodobnie jest dostawca wysokiego ryzyka. Nie. My chcemy właśnie nie iść tą drogą, tylko powiedzieć, zbadajmy wszystko pod kątem jasnych i wyraźnie określonych kryteriów, po to, żeby uniknąć tego rodzaju zagrożeń, żeby je wyeliminować. Czyli tak naprawdę myślmy przy stawianiu tez, a jak już je postawiliśmy, to dajmy narzędzia do tego, żeby można było to sprawdzić, a nie na zasadzie zakładajmy, że ktoś jest winien, tak? Bardzo niekomfortowa sytuacja. Znaczy powiedzmy tak, to tak trochę świat nie jest taki czarno-biały, tak? To mam odcienie szarości. Jest, oczywiście. Mamy świadomość, że jakby z definicji pewne kraje kojarzymy jako związane z technologiami wysokiego ryzyka, ale to teraz to, co powiedziałeś bardzo fajnie, jest ileś krajów, gdzie ich nie kojarzymy, a tak naprawdę raz na jakiś czas coś się wychodzi, że jednak również dbają o siebie, no bo to trochę jest tak, jeżeli powstaje produkt w danym kraju, no to duża jest szansa, że ta firma, która jest lokalną firmą, dba o swój kraj, tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, zostawmy ten wątek. Panie prezesie, jak długo się jest na kadencji prezesa i co jeszcze panu zostało do zrobienia do końca? I jak na następny, nie wiem, szykuje się pan, czy... Zaczynałem z 4-letnią kadencją, teraz zmieniliśmy statut, mamy 3-letnią kadencję, więc po ostatnich, to krócej niż prezydent w Polsce. Ostatnich wyborach, tak, jestem 1 rok, więc jeszcze 2 lata. No w te 2 lata chciałbym rzeczywiście doprowadzić do końca tutaj tą sprawę bezpieczeństwa sieci, bo tu rzeczywiście wkrada się naszym zdaniem i moim osobistym zdaniem zbyt dużo polityki. Tak jak tutaj rozmawialiście przed chwilką z Jurkiem,
to było prawie sama polityka, tak? Jakieś kraje, jakieś podejrzenia, jakieś stany, jakieś turystyka po Chiny. prostu była. Tak, to jest polityka, tak? My jesteśmy inżynierami i chcemy mówić, jeśli urządzenie jest niebezpieczne, to sobie z tym poradźmy, jeśli nie, to nie. To po pierwsze. Po drugie, byśmy chcieli decydować o tym sami. Po trzecie, widzimy tu rolę państwa jako podpowiadacza, czyli rzeczywiście, jeśli macie jakąś wiedzę, którą, nie wiem, przez służby specjalne, przez jakichś analityków, przez wyższe uczelnie doszliście, że istnieje jakieś zagrożenie, o którym my nie znamy, prosimy o informacje, tak? Chcemy to jest dla nas rola państwa, tak? Żeby nam pomagać, informować, ale na Boga w jaki sposób usuwać podatność, to już chcielibyśmy zdecydować sami, bo proszę pamiętać, że 90% problemów z bezpieczeństwem sprzętu naprawia się zmianą oprogramowania w tym sprzęcie, a nie wymianą urządzenia. A pozostałe 9% naprawia się poprzez dostawienie kolejnego urządzenia, tak? Czyli jeśli urządzenie nie jest szczelne na przykład w jakimś protokole komunikacyjnym, to można ten protokół wyłączyć, zrealizować go innym dodatkowym urządzeniem, a nie wymieniać 20 000 urządzeń bez sensu, tak? Więc dla mnie rozwiązanie, kiedy polityk wie lepiej niż ja, co ja mam zrobić z podatnością, którą cały czas jest niepoważna, tak? Się tego boimy. I teraz jak państwo nas traktuje? Po pierwsze, wie lepiej od nas, co mamy zrobić z zagrożeniem. Po drugie, czy to zagrożenie na pewno istnieje, czy nie, no to proszę sobie wyobrazić, że w ustawie przewidziane jest utajnianie tej informacji, tak? Czyli ustawa zakłada, że jeśli pewne takie ciało powołane, pewne kolegium, tak? Czyli takie ciało powołane przez ustawę podejmie decyzję i stworzy pewną, nie podejmie decyzję, tylko stworzy pewną opinię, tak? To będzie opinia pewnego gremium, to ta opinia będzie utajniona, tak? I teraz ja mam dostać od ministra decyzję o usunięciu sprzętu, nie wiedząc dlaczego i dlaczego ten sprzęt jest niebezpieczny. A to, co zostało powiedziane, gdybyście państwo wiedzieli, to wiecie, jak to obejść, No tak? właśnie, być może te zagrożenia udałoby się natychmiast usunąć poprzez jakąś dostawienie na przykład innego urządzenia, wyłączenie jakiegoś protokołu i tak dalej. Natomiast zakłada się tajność tej informacji i nakaz nam usunięcia sprzętu na przykład w ciągu 4 lat, tak? No i teraz my zadajemy publicznie takie pytanie, jaki to w ogóle ma sens, tak? Przecież jeśli podatność jest naprawdę realna, czy naprawdę ktoś ma wykradać dane Polaków, to co mamy 4 lata pozwalać na to, żeby kradli nam dane? Przecież to jest absurd, tak? To jest kompletny absurd myślenia. Więc a teraz być może my byśmy to usunęli w ciągu 1 albo 2 dni, gdybyśmy wiedzieli, no ale jest tajne, tak? Więc tu jest absurd za absurdem pogania. I jak się jakby przejdzie do takiego punktowania urzędników, jak wy w ogóle myślicie o tym bezpieczeństwie, przecież to nie ma sensu, no to się okazuje, że w gruncie rzeczy to podatności to jest jeden zestaw przepisów, gdzie rzeczywiście powinniśmy reagować natychmiast, ale dostawca wysokiego ryzyka to w gruncie rzeczy nie mówi o podatnościach, tylko o tym, że jednak właśnie te nietechniczne kryteria, jak to się ładnie nazywa, czyli nietechniczne, czyli politycy zdają sobie sprawę, że ten mechanizm dostawców wysokiego ryzyka, i tu zwracam uwagę, nie mechanizm usuwania urządzeń, nie podatności w urządzeniach i nie urządzeń, tylko dostawcy, czyli jeśli załóżmy, że istnieje podatność w jakimś urządzeniu 5G, to ja tego samego dostawcę mam usunąć z sieci stacjonarnej, gdzie jest kompletnie inne urządzenie, które być może nie ma tej luki, tak? No przecież to nie ma sensu. Dlaczego całego dostawcę? To samo w sobie pokazuje, że intencje są niestety polityczne i gospodarcze, a nie mowa o bezpieczeństwie, bo o bezpieczeństwie urządzenia mówimy o urządzeniu, tak? Więc ten mechanizm, jak się tutaj dostawcy właśnie wysokiego ryzyka, jak się dobrze wczytamy w ustawę, to tam są takie kryteria oceny, uwaga, dostawcy, jak na przykład wpływ rządu państwa pochodzenia na dostawcę. Tak? I gdzie tu technika, gdzie tu bezpieczeństwo? Proszę Państwa, oczywiście można... Politycy, z politykami. No właśnie, jedni politycy nie ufają innym politykom i to jest dla nich kryteria, które mówią podobno o bezpieczeństwie. No podobno tak, ale to jest gdybanie
polityka o innym polityku. Nie ma to nic wspólnego z faktycznym bezpieczeństwem danych, z wykradaniem danych Polaków, jak się o tym mówi. To jest po prostu polityka. Faktem, że będziemy się z tymi zagadnieniami na pewno boksować w 2025 roku. Jeśli można byłoby coś na zasadzie memento powiedzieć, to właśnie 2020... To może chwilę, to wykorzystajmy ten moment. Szanowni panowie, bo nagrywamy w przededniu końca roku 2024. Mówimy o tym 2025. I teraz w ramach takiego podsumowania, czego sobie życzycie w tym właśnie i innym w 2025? I może być memento, a może być takie życzenie, właśnie. które powinno się spełnić. Ja bym chciał na 2025 rok życzyć wszystkim operatorom, i kablowym, i operatorom po IP, żeby zachowali zdrowy rozsądek i żeby zachowali tę jedność, którą do tej pory udało się wypracować, jeśli chodzi o te najważniejsze, kluczowe dla naszego rynku zagadnienia. Dlatego, że izb gospodarczych jest parę na naszym rynku, ale od jakiegoś czasu, i tu myślę też jest zasługa Karola, działamy wszyscy razem. Staramy się zdefiniować te swoje najważniejsze, kluczowe interesy i gramy do jednej bramki. To jest bardzo wielka zasługa ostatniego roku, czy może ostatnich 2 lat. Panie prezesie, podsumowanie roku i czego życzy pan wszystkim nam? Życzę spokoju, bo branża telekomunikacyjna wymaga spokoju. To jest trudna praca, gdzie plany rozwojowe naszych firm są zawsze wieloletnie. No i tutaj zakłócanie tych naszych planów poprzez ciągle zmieniające się przepisy, ciągle ograniczenia i ciągła zmiana strategii po każdych wyborach, no jest dla nas trudna, więc życzę spokoju, może też takiej refleksji, żebyśmy może mniej też przejmowali się tymi decyzjami, których nie do końca rozumiemy. Może po prostu musimy mieć strategię swoją, spokojnego rozwoju z nastawieniem na rozwój polskich technologii, polskich przedsiębiorców, niezależnie od polityki, która jak wiadomo będzie się zmieniać i może właśnie ta nasza stabilność będzie też trochę stabilizować cały ten bałagan polityczny, czego życzę wszystkim Polakom. Szanowni panowie, bardzo wam dziękuję. Szanowne słuchające i oglądające, szanowni słuchający i oglądający. A ja wam życzę, żeby wam na chwilę wyłączyli internet w święta. Żebyście wyszli z domu, żebyście poszli w najbliższą okolicę, żebyście zobaczyli, bo może w pobliżu macie jakiś fajny park, jakiś fajny las, albo w ogóle poszliście w góry tutaj zimową porą. W każdym razie, żebyście odpoczęli, złapali siły, bo nowy rok to po prostu kolejny nowy rok. Czekają nas pewnie stare wyzwania, które będziecie musieli sobie wyciągnąć, pojawią się nowe, ale trzymamy kciuki i tutaj ja trzymam kciuki za panów, za Kikę, żeby się rozwijało, żebyśmy jednak poszli do przodu i żebyśmy jednak byli trochę dumni, czy nawet bardzo dumni z tego rozwiązania, no bo jeżeli jesteśmy unikalni i dzisiaj tak naprawdę ci lokalni operatorzy zapewniają ten dostęp do internetu wielu milionom gospodarstw i przedsiębiorcom, to niech tak zostanie. Dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki rozmów Winergo, a i tutaj producent mi przypomina, tam jest takie subskrypcja, subskrybujcie, bądźcie z nami, jeszcze będzie się działo. Wszystkiego dobrego w nowym roku.